Cześć wszystkim, tu Kuba. Tak więc w miniony weekend odbyła się krakowska wiosna brydżowa, a w trakcie niej turniej z serii Grand Prix Polski Teamów o dzwon Zygmunta. Jak widzicie, dzwon Zygmunta udało się przywieźć do domu. Drużyna Eskom Sommelier w składzie Rafał Marks, Piotr Tuczyński, Bartosz Chmurski i Jakub Wojcieszek wygrała turniej teamów. Na drugim miejscu team Bubu, trzecie miejsce to SPS Construction, a ja chciałbym Wam pokazać kilka zabawnych rozdań, które sprawiły, że właśnie wygraliśmy te zawody. A ja jeszcze zanim przejdę do rozdań, zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału. To jest dla mnie bardzo ważne i fajnie, gdyby udało się wbić 1000 subskrypcji. Lajkujcie wideo, piszcie komentarze, to również zwiększa zasięgi. A teraz zaczynamy już z rozdaniami. Na początek mam dla Was dynamiczne rozdanie z eliminacji. Na trzeciej ręce w założeniach korzystnych decyduje się na otwarcie 4 pik. No może Was zdziwić tak, że tylko 6 pików, co no jest układ 6-5, tak więc to jest pewna rekompensata. Założenia są dobre do właśnie skoku na trzeciej ręce. Od razu mogę Wam zdradzić, że na drugim stole pierwsze 3 odzywki były dokładnie takie same. Olek Krych również otworzył 4 pik, moim zdaniem jak najbardziej prawidłowo. Tylko że Bartek Chmurski dał kontrę z ręką E i to jest moim zdaniem prawidłowa odzywka. Mamy asy i królewę w swoich kolorach, mamy niskie blotki, więc ręka bardziej nadaje się do gry z kontrą niż właśnie do wywoływania kolorów. A teraz chciałbym Wam jeszcze sprzedać fajne ustalenie. Po 4 bezatum Rafał decyduje się na kontrę, która oznacza, że chciałby przeciwników skontrować, ale również dopuszcza powiedzenie przeze mnie 5 pik. Jeżeli Rafał miałby karty tylko i wyłącznie na kontrę karną, może spasować, a później skontrować dowolną odzywkę przeciwników, a tak taka kontra na 4 bezatum mówi: mogę skontrować, ale też mogę powiedzieć 5 pik. Ostatecznie przeciwnicy lądują w 5 kierach z kontrą. My piszemy 500, na drugim stole 4 pik z kontrą 100 i 12 impów zasila nasze konto. A to się okaże bardzo istotne 12 impów już niedługo. Kolejne rozdanie, które dla Was przygotowałem, to dosyć techniczne rozdanie z eliminacji. Po standardowej licytacji bezatu 2 tref, Steinman 2 karo, brak starszych czwórek 3 bezatu. Na większości stołów padał wist w pika. U mnie również. Pierwszą lewę pikową bierzemy damą, gramy figurę karo. Tutaj zazwyczaj brał to karo, podgrywał pika, więc na razie raz trzeba przepuścić. Kolejnego pika bierzemy już asem, wyrzucamy ze stołu trefla, gramy kiera do waleta. Wydaje mi się, że ten początek jest jak najbardziej standardowy. No i odchodził tutaj zazwyczaj w karo, które bierzemy figurą w ręce. No i wóz staje przed problemem, co zrzucić. U mnie przy stole wóz zrzucił kiera, więc dla mnie rozdanie się skończyło. Ale widzimy, że wóz jest ma dosyć istotny problem, co tutaj dołożyć w tej lewie. Załóżmy, że na razie wyrzuci trefla. Możemy więc zagrać karo do stołu. Teraz W musi już zrzucić pika. Cofamy się kierem do ręki. Gramy ostatnie karo. I W znowu, teraz już w przymusie co dołożyć do kara. Załóżmy, że znowu wyrzuca forte pik. My wyrzucamy trefla ze stołu. Gramy kiera do asa. I wpuszczamy kierem przeciwnika. No, wydaje mi się, że ta rozgrywka jest całkiem dobra i tak właśnie bym widział ją przy stole. Trochę mnie dziwi, że sporo osób tutaj przegrało ten kontrakt, bo do Butlera było 10 impów właśnie za wygranie 3 bezotu. Możliwe, że 3 bezotu było po partii. To będzie ostatnie rozdanie z eliminacji. Rafał decyduje się na dosyć niestandardowe wejście, 2 pik po otwarciu, 2 tref precision, trafia w punkt. Ja podnoszę tylko do 3 pik i ostatecznie ten kontrakt zostaje wygrany. Na drugim stole Bartek z Piotrkiem grają systemem naturalnym, więc pada otwarcie 1 tref i znalezienie pików jest dużo prostsze. My remisujemy to rozdanie i ostatecznie eliminację kończymy na 8. miejscu. Ex aequo z 2 innymi teamami decyduje liczba zdobytych impów w eliminacjach, ponieważ zgodnie z regulaminem w pierwszej kolejności liczy się bezpośredni pojedynek. My nie graliśmy na żaden z tych teamów, więc liczy się liczba zdobytych impów. Mecz, w którym miało miejsce rozdanie 5 kier z kontrą, z którego zapisaliśmy 12 impów, ostatecznie wygrywamy 46-0 i właśnie dzięki tym impom
Kończymy eliminację na 8. miejscu i awansujemy do playoffów. Ćwierćfinał i półfinał są dosyć krótkie, mają tylko 8 rozdań, więc każdy imp ma znaczenie. My 11 impów zarabiamy na dosyć prostej drodze, właśnie dogrywając szlemika w piki w następującym rozdaniu. Wydaje mi się, że licytacja była standardowa. Kontra na 3 kier to nie kontrafit, tylko nadwyżkowa. Na to też trzeba tutaj zwrócić uwagę, bo wiem, że niektórzy licytują po prostu z dziwnymi kartami właśnie taką kontrę. Rafał licytuje 4 pik, wskazując po prostu monokolor pikowy. Ja dodaję szlemika, no i wszyscy zadowoleni. 11 impów tracimy w dosyć niespodziewany sposób. Rafał otwiera 2 pik, w założeniach korzystnych 5-4, jak najbardziej to się mieści. W daje kontrę. Ja na razie pasuję, chcąc zobaczyć, co się dalej w rozdaniu wydarzy. Licytuję 3 tref, które jest nadwyżkowe, grają tutaj lebenzolem. Pas do mnie. Wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na dalszą licytację. Mam fit pikowy, mam bardzo dobre kiery. Na razie zgłaszam 3 kier, ale przeciwnicy szybko dochodzą do końcówki w trefle. To dosyć niespodziewane, ale cóż, no, udało się ich wpędzić. Ania Sarniak sprawnie realizuje 12 lew. Co prawda można było tu ograniczyć do 11 lew, no ale ja chciałem mimo wszystko bardzo obłożyć, więc przepuszczam trefla, licząc, że może Rafałowi zaplątała się jakaś damka. No niestety jedyną lewą w tym rozdaniu jest as trefl. Ostatecznie wygrywamy ćwierćfinał z 8 impów, a to już rozdania z półfinału. Tutaj również 8 rozdań. Gramy na parę Sabina Grzejdziak i Igor Grzejdziak. Oni grają słabym bezatu i właśnie takie otwarcie pada. Rafał skacze w 3 pik. Ja stwierdzam, że po partii może spróbujemy końcówkę. Niestety ta końcówka nie wychodzi i odpisujemy sobie 6 impów. W kolejnym rozdaniu Rafał decyduje się na dosyć pancerne multi w tych założeniach. Ja daję ścianiarskie 2 kier. No, intencją, że jeżeli Rafał powie 2 pik, to go przyinwituję. Ostatecznie 2 kier zbiega, ewistuje w damę trefl. Ja już zdenerwowany, bo wydaje się, że 2 kier to będzie 10 lew. Na szczęście W bije asem i daje przebić trefla, więc w kiery tylko 9 lew. Mam nadzieję na jakiś delikatny zysk. No ale okazuje się, że na drugim stole również tylko i wyłącznie częściówka, więc to rozdanie się nam kwituje. Przed ostatnim rozdaniem przegrywamy z 9 impów i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli awansować do finału, ale na drugim stole okazuje się, że Bartosz parę rozdań wcześniej zniszczył przeciwników psychicznie, biorąc 2 nadróbki na kontrakt, 1 bez atu. Nie wiem do końca dlaczego, ale przeciwnicy uważają, że to oni przegrywają w tym momencie, mimo że zagrali 2 częściówki, gdzie my raczej słyniemy z tego, że końcówki dogrywamy i tam mogliby liczyć mimo wszystko na zyski. W tym rozdaniu postanawiają zagrać szlemika w piki. Szlemik co prawda wychodzi, ale jest w praktyce nie do zrealizowania. Trzeba byłoby tutaj trafić pika i trefla, tak żeby wygrać szlemika, więc szlemik bez jednej. My notujemy 10 impów na sam koniec i rzutem na taśmę wchodzimy do finału. A w finale czeka na nas drużyna Bubu, z którą rozegramy 16 rozdań. W pierwszej połowie finału zarabiamy 13 impów właśnie na takiej licytacji szlemowej. Otwieram 1 pik. Rafał mówi 3 bezatu, które oznacza mam jakiś renons. Ja nie pytam się o renons, tylko sam sprzedaję krótkość karo. Rafał decyduje się na skok w 7 pik. Szlem jest bezproblemowy i zarabiamy 13 impów. Pierwszą połowę finału wygrywamy 31-0. Przeciwnicy w niezbyt dobrych nastrojach, my wręcz przeciwnie. Czujemy już smak wygranej, jednak lekkie nerwy przychodzą w jednym z rozdań z drugiej części finału. Tutaj szlema osiągamy dużo szybciej. Co prawda Bubu próbuje troszkę zamieszać odzywką 3 pik, jednak Rafał decyduje się na skok w 7 pik. Niestety gra piki z góry, uznając, że skoro Bubu zablefował, to dosyć prawdopodobne, że w tych pikach po prostu nic nie ma, więc gra as-król pik i przegrywa szlema bez jednej. Na szczęście do końca finału już nic ciekawego się nie dzieje i ostatecznie Eskom Sommelier triumfuje. A to już wszystkie rozdania na dzisiaj.
trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypcjach. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na kolejnym turnieju.